W dzisiejszym odcinku otwieramy sezon kurczaka pastwiskowego. To jest jeszcze zeszłoroczny. Pokazywaliśmy przed momentem jajeczka, czy tam gdzieś Klaudia pokaże. Z tego małego jajeczka taka kurka po 3 miesiącach będzie lądowała na waszym stole. Także do zobaczenia w odcinku. Ostrożnie. Ostrożnie. Genitalia. Nie, przepraszam, jaja, nie genitalia. Tak. Ale jestem beznadziejny. Więc co to oznacza? Oznacza rozpoczęcie nowego sezonu hodowli kurczaka pastwiskowego u przyziemnych. Tak jest. Zaraz jutro, bo wiecie co, już dzisiaj troszeczkę jesteśmy zmęczeni. To przyszło późnym popołudniem. No i teraz chcemy koniecznie to włożyć właśnie do inkubatora, żeby one nie stały na zewnątrz. Niech już mają te swoje. One już stres przeżyły jakby w podróży, więc chcemy im oszczędzić następnych 12 godzin męczarni, że tak powiem. No. Niech już się lęgną. To jest 4. sezon. Jak bierzemy od tego pana, mają bardzo dużą wylęgalność, no właśnie to nas jakby pociąga, że zawsze od 85-90% wylęgności, czyli nie tracimy jajek, nie wyrzucamy na śmieci, zawsze są z tego kurczaki. O tym powiemy w następnym może odcinkach, ale mogę już tam coś tam zdradzić, że wiadomo przecież, że w ciągu całego takiego procesu kilka wam kurek może nawet paść na pastwisku, więc zawsze warto mieć troszeczkę więcej, żeby gdzieś tą końcową liczbę, nie wiem, którą zaplanujecie, czy nie wiem, powiedzmy chcecie na koniec sezonu 50 mieć kurczaków do zamrażarki, no to dobrze mieć takich żywych na pastwisku z 55 może, to na 100% będziecie mieli, jak nie troszkę więcej. Dobrze, my was tutaj nie zanudzamy tym rozpakowywaniem. Jeszcze tylko popatrz, Klaudia, jak tu fajnie jest to wszystko ułożone, żeby krawędzi, widzisz, nie są dopychane jajka do samego końca, żeby ktoś tu nie uderzył, tylko są te małe no tak widać, że to już lata doświadczenia, no i przede wszystkim karton jest dokładnie na rozmiaru wydmuszki, więc chyba robione na zamówienie. Piękne, czyste. Ja zawsze jestem zadowolony. Jeszcze jak chcecie upychać więcej, to zawsze dupka, czubek, tak powinniście ustawiać. Ja tak tutaj nie robiłem, ale wtedy zawsze więcej się dopycha, przynajmniej przy takich systemach. No to jeszcze nie jest ta, będzie 37,6 i wilgotność wzrośnie do około 50 plus procent, czyli te wszystkie dziurki mam pozamykane. No wiadomo, teraz wkładaliśmy je i się mocno studziło,
ale to ja wiem, podejrzewam, że tam w 10 minut wróci do parametrów ustawionych. Jeszcze teraz muszę tylko włączyć, żeby się zaczęły ruszać, żeby się obracało. Alarmy już są ustawione. Na razie nie chłodzimy, bo ona ma też taką opcję, że raz dziennie się wyłącza i chłodzi się do 20 stopni. Tak ma to imitować to, że kwoka przecież też raz na jakiś czas schodzi z jajek i one jakby no, stygną. Natomiast nawet właśnie producenci tego mówią, że jest to nie do końca zbadane, czy to ma wpływ na cokolwiek. Natomiast no, imituje jakby najbardziej kwokę jak się da. No, to my już świeży, wypoczęci. Drugi dzień. Drugi dzień. Parametry się zgadzają. 37,8 stopni, 51% wilgotności. My zawsze staramy się mieć lekko powyżej 50. W ostatnich 3 dniach klucia zwiększamy ją maksymalnie jak to jest możliwe. Na ogół ten inkubator pozwala na gdzieś 55-56. Jeśli chcemy więcej, musimy już stawiać jakieś talerzyki na dole, które woda się nagrzewa i to wszystko paruje i wtedy się podnosi. Też polecam w ostatni dzień, w ostatnie 3 dni zwiększać właśnie tą wilgotność, żeby ta skorupka była troszeczkę większa, ta błona, łatwiej się wydostać podobno kurczakom. Przy czym myślę, że nawet jak zastawicie, to i tak one swoje zrobią. No, zawsze te najsilniejsze sobie spokojnie dają radę. Także to jest, no jeszcze pierwsza doba nie jest za nami, to dopiero będzie wieczorem. Zaraz sobie to zresztą wszystko zapiszemy, żeby nam się później nie pogrzmociło i tego wam też to wam zalecamy, bo mylą się te dni. No a my w międzyczasie ostro przygotowujemy się i to już odpowiem wam od miesiąca. Robimy różne zakupy. Tutaj mamy na przykład oregano, tu mamy, co to jest? Tu jest koperek, tu też akurat koperek. I tak jak mówiliśmy, to są nasze zapasy. Przede wszystkim jest tutaj soja, ale też są witaminy. Co tam jeszcze jest? Witaminy. Aha, wszelkiego rodzaju algi, bo my używamy 2 rodzajów alg, tak żeby to było bardziej zróżnicowane. Jedna jest taka, to byście się też nas pytali, i druga akurat no jest zapakowana, to wam nie pokażę. No i tak powoli my już od miesiąca kompletujemy te wszystkie składniki, bo powiem wam, że no nie jest to tanie. Jednorazowo to są rzędy, w zależności od ilości oczywiście sztuk jakie kupujecie, ale to są w 1000 złotych. Mamy tam już pogniecioną kukurydzę od Mirka kupioną i to jest, jak widzicie, broiler 1. Ja wiem, że niektórzy, którzy nas uważnie nie oglądają, zarzucają nam to, że podajemy w ogóle kupną paszę, ale my z każdymi kurczakami jednodniowymi, jaki niosek taki kur mięsnych robimy w ten sam sposób. Przez pierwsze 2 tygodnie jest podawana ta pasza.
całkowicie i od drugiego tygodnia my zaczynamy już suplementować naszą, także one po miesiącu jedzą już tylko i wyłącznie naszą mieszaną paszę. Uszczegóławiając sprawę jajeczek, bo co roku pojawiają się te same pytania, bierzemy od tej samej osoby, wylęgalność jest bardzo duża, na poziomie 85-90%. Uważamy to jakby cyklicznie, także uważamy to za sprawdzone źródło. To jest kontakt, podamy e-mailowy do pana Mateusza. Podajcie że to od nas jesteście. Pan Mateusz da wam jakąś tam zniżkę, podobno daje zniżkę na jajeczka, troszeczkę daje zniżki na transport, i my będziemy mieli przyjemność ze zniżką korzystać z jego usług w następnym roku. Także wszyscy będziemy zadowoleni, to z czystym sumieniem polecamy. Zresztą można się cofnąć w naszych filmach, zawsze jak go polecamy, bo zawsze ten samego, no nikt by nie brał przecież osoby i polecał jeszcze niesprawdzonej, bo to by wyszło już po tylu sezonach. A wiemy, że już osoby, jakby nasi widzowie kupowali od tego pana, sam nam mówił, także wszyscy zadowoleni, nikt nie narzekał. No myślimy, że super sprawa, bo jak wiecie, perliczki na przykład kupione na OLX-ie to była katastrofa czasowo-finansowa. Także nie wszystko jest takie oczywiste, jak człowiek szuka. Uprzedzając pytania jeszcze odnośnie tej paszy takiej sztucznej, no uważamy, że po 3 miesiącach spokojnie taki kurczaczek, wiecie, z 2-tygodniowym karmieniem 100% i 2-tygodniowym mieszanym się oczyści. Natomiast my nie jesteśmy pewni, czy nasza pasza się nadaje ta gotowa, dlatego że jest za gruba. Wiecie, że no przecież jest kukurydza taka gnieciona i boimy się, że po prostu taki maluch jeszcze tego wszystkiego nie strawi. A te granulki są po prostu takim obklejone. No wiecie, jak wygląda granulat do paszy. I po prostu zawsze nam to bardzo dobre daje rezultaty. Jest dobry start tego kurczaka. Bardzo szybko jest przemieszywane. No my uważamy, że warto, ale może ktoś chce tą paszę spróbować i na czysto. Salatin mówił, że generalnie on daje od pierwszego dnia. Także nie wiem, może my się też kiedyś skusimy. Pamiętajcie, że ta pasza jest znacznie bardziej wartościowa niż ta kupna. Ona ma i więcej białka, i ma więcej witamin, wszelkiego rodzaju witamin, jest organiczna, witaminy są organiczne. W tym momencie tutaj mieliśmy ziemię, musieliśmy ją, oczywiście zabraliśmy część rozplantowaliśmy, przestawiliśmy klatkę i chcieliśmy wam w tym momencie powiedzieć, dlaczego my robimy dzisiaj dla was ten odcinek. Ponieważ jest to ostatni dzwonek dla osób, które by chciały zrobić kurczaka pastwiskowego, posiadając tylko i wyłącznie jedną klatkę. Wymiary prawdopodobnie podamy wam, a jak nie, to odsyłamy do odcinka, w którym konstruowaliśmy tą klatkę. Ona jest na podstawie wzoru Joela Salatina. Wszystko dokładnie tak zrobione. I macie jedną klatkę i chcecie 2 obroty zrobić. Czyli 140 sztuk. Właśnie chciałam powiedzieć. W jednej klatce macie 70 sztuk, a jak 2 razy, to będziecie 140. Czemu my o tym mówimy? Ponieważ wiemy, już co niektórzy do nas też pisali, że się troszeczkę pospieszyli i już zaczęli właśnie chów kurczaka pastwiskowego. Natomiast pogoda, wiecie, no jest różna, jest kwiecień, plecień, poprzeplata. I my, to już jest nasz chyba 3. czy 4. sezon. I też nauczeni własnym przykładem. Jesteśmy nauczeni na naszych błędach i wiemy już mniej więcej, w jakim okresie najlepiej się właśnie wszczelić. Dlatego robiąc w tym momencie, w połowie kwietnia, zaczynając właśnie od jajeczka, bo my mówimy od jajeczka. Jeżeli ktoś kupuje pisklaki już gotowe, to wiadomo, ten okres mu się 3 tygodni tak, mu się przeciąga, zmienia. prawda? Znaczy skraca w tym momencie. Czyli od jajeczka, tak jak mówiłam, w inkubatorze wiadomo 3 tygodnie, w odchowalniku 2-3. To też w zależności od pogody. Nie łapcie się tak, albo nie bądźcie tacy sztywni, jeżeli chodzi o pewne ramy, bo no wiecie, różna jest temperatura. Nieraz w maju potrafimy mieć takie upały, że po 30 stopni, a później dziwne w czerwcu spadki, że jest zimno. Więc no to musicie po prostu troszeczkę logicznie do tego podejść. Maluchy są bardzo wrażliwe, tak. I bardzo zwracajcie uwagę przede wszystkim na tą attitudę,
jak to się mówi, Amplitudę. amplitudę dzień a noc temperatur. Tak. Jeśli będzie ciepło w dzień, bomba, ale jeśli temperatura za mocno spada w nocy, niżej byśmy powiedzieli 9 stopni, zaczyna się mokro robić, to albo ich nie dawajcie i przeciągnijcie w odchowalniku, albo dawajcie na pole, ale wtedy musicie wiedzieć, że koniecznie kratka musi być tu wszędzie pozakrywana plandekami i najlepiej jakby jest mokro i zimno, to dawać jeszcze słomę, czyli słomę rozścielić, najechać kratką na słomę, albo włazicie do klatki i rozścielacie. One muszą mieć w miarę sucho i muszą mieć bezwiecznie, żeby nie zmarznąć. Szczególnie to jest ważne w pierwszych tych tygodniach życia, ale wam powiem, że generalnie tego typu kurczaki są genialne, są smaczne, szybko rosną, bla bla bla, ale są bardzo delikatne, jeśli chodzi o problemy zdrowotne. I tu trzeba dużą właśnie taką uwagę na to wszystko zwracać, żeby coś się nie stało. Wróćmy jeszcze do samego tematu, dlaczego my to teraz zaczynamy, bo tak jak powiedzieliśmy, 2 obroty i one w tym momencie skończą Wam się w bezpiecznym okresie, skończą Wam się one w okolicach sierpnia, najpóźniej generalnie my kończymy nasze kurczaki pastwiskowe w pierwszej połowie sierpnia, ponieważ kiedyś przeciągnęliśmy właśnie, to chyba było w naszym drugim sezonie, w drugim roku prowadzenia kurczaka pastwiskowego, hodowli tej i na wrzesień przeciągnęliśmy właśnie na pierwszy tydzień września i kurczaki nam się bardzo pochorowały, no nie było takich dużych przyrostów, nie urosły tak jak powinny, jadły dużo, no i mieliśmy kłopot i musieliśmy po prostu zdecydować, czy po prostu prowadzić to dalej, czy dokonać uboju. Jest wasza, to jest ciężka praca. Duża inwestycja. Duża inwestycja i kurczak pastwiskowy jest bardzo wrażliwy na temperatury i dlatego Was w tym momencie tak przestrzegamy. Jeżeli chcecie w ten sposób prowadzić i mieć zdrowe mięso na swoim stole przez cały rok, bo my to robimy większą ilość i później ona ląduje do zamrażarek. Oczywiście, to jest tylko sezon. To zwróćcie uwagę, to jest kluczowe, kiedy zaczynacie, ile obrotów chcecie i kiedy kończycie. Nigdy według nas oczywiście mówię, to na naszej tutaj przykładzie, nie robimy dłużej, nie kończymy naszego tutaj odchowu do pierwszej połowy sierpnia. To jest po prostu bezpieczne, tak samo jak połowa maja, żeby zacząć z pastwiskiem. Oczywiście pamiętajcie, że żyjemy w różnych regionach Polski i różnie pogoda się kształtuje. My wiemy, że od połowy maja do właśnie połowy sierpnia jesteśmy stosunkowo bezpieczni, przynajmniej wynikałoby to na razie. A z drobnymi jakby złą pogodą jesteśmy sobie w stanie poradzić. Pamiętajcie teraz jedno, że tak, możecie zacząć na przykład w połowie maja i nagle jakieś będzie załamanie pogody i tragedia. Wtedy chociażby nie wiem co się działo, musicie trzymać na miejscu, że jak powiedzmy jest wszystko zalane, jest zimno, jest paskudna, wiecie, taka męcząca pogoda, dokładacie, dościelacie słomy, trzymacie na miejscu tak długo jak się da. No wiadomo, jak będzie już słomy za dużo i wszystko będzie zafafrane, dopiero przestawiacie klatkę, przynajmniej my tak robimy, i znowuż przestawiacie nie na mokrą, tylko rozścielcie słomę i przestawcie znowuż mokrą łąkę, ale suchą słomę, która jest na niej i cały czas musi być kratka zamknięta dookoła, żeby wiatru nie było. My tak chyba nawet robiliśmy przez 3 przestawiania, to trwało 3 przestawiania i może po 3 dni były na słomie w jednym miejscu. Tak. Czyli koło 7-9 dni myśmy takie coś robili. Nie byliśmy zadowoleni, bo też byśmy woleli, żeby jadły trawę, żeby wiecie, robaczki, ale pogoda była taka, że to by się skończyło chorobą i wybiciem stada. No, możecie oczywiście dać później jakiś antybiotyk, no ale my jesteśmy zdania, że jeśli można coś zapobiegać, jakoś może się udać bez tego antybiotyku, bo przecież nie stracicie stada, to o to tu chodzi. No, o to tu chodzi. Tak. Tylko że jeszcze odnośnie tego zakrycia całkowicie nieszczelnie, żeby tam jakieś powietrze się dostawało, ale żeby nie było przeciągu, żeby był tylko dostęp powiedzmy z jednej strony i nie najlepiej od zawietrznej, żeby delikatnie powietrze się
się tam Tak, dokładnie. mieszało. I jeszcze jedna tutaj uwaga, dlaczego my wspominamy o tym, żeby po prostu to robić, bo Marcin też ostatnio wyczytał jakiś artykuł odnośnie samej hodowli kurczy, pseudo choroby ptasiej grypy, Nie, że no, po prostu rzekomej grypy. No wiecie, stada są utylizowane. Tak, wybijane jest rzeź kurczaków. Słuchajcie, no już my tak nie chcemy za dużo gadać, no ale tak się trochę słucha. Ja nie wiem, ile w Polsce jest produkowanych rocznie kurczaków, prawda? Bo może jest produkowanych na przykład 100 milionów i wiecie, pokazują w telewizji, że wybiją 500 000, więc faktycznie przy 100 milionach 500 000 to może nie jest dużo. Ja nie potrafię tego nie sprawdziłem tych informacji, nie interesują mnie. Natomiast bardzo często się z pozycji rolnika słyszy o problemach ze świniami, czyli o ASF-ie, to wybijane stada, o problemach, których jeszcze nie nadeszły, z krowami, czyli pryszczyca i owcami, wybiją nam stada. O drobiu, czyli ta właśnie rzekoma, jak można w ogóle powiedzieć, że rzekoma grypa, że rzekoma, to jest jakieś dziwne dla mnie, ale no dobra, jest tak się nazywa. Jak to było, rzekomy pomór drobiu? Nie, rzekoma... No jakoś tak, no właśnie, ta rzekome. Grypa, czy ta grypa te drobiu, wybijają całe stada i zaczyna być wprowadzane, czy tam nasi rządzący myślą o tym, żeby wprowadzić zakaz wprowadzania nowych kurczaków na miejsce tych, które zdechły, żeby jakby, no nie wiem, tą chorobę powstrzymać, no nie wiem, że nieważne, że wydezynfekujesz kurnik, ale nie możesz już dalej chować tych kurczaków przez jakiś czas. Ja nie wiem, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Powiem wam, że no idą ciężkie czasy dla osób, które wiedzą, że mięso jest zdrowe i dla naszego zdrowia, no ale ja cały czas powtarzam, że jakby świat idzie w kierunku... Dobra, już nic nie powiem. Dlatego zachęcamy Was do hodowli własnych kurczaków. To nie jest ciężkie. Z naszą pomocą macie dokładny instruktaż, jak zrobić klatkę, jak zrobić paszę, czego się wystrzegać. Możecie sami sobie na podwórku odhodować taką piękną klatkę z 60 czy 50 sztukami kurczaków, co starczy na potrzeby Waszej rodziny na kilka miesięcy. Dobrych. Nawet, wiecie, i oczywiście klatka jest, no mówimy, na 70 sztuk, czy 75 nawet. Według Salatina i według nas też nic się nie dzieje przy takiej ilości. Natomiast spokojnie możecie sobie robić, skalować to wszystko. No, będziecie znali metraż kwadratowy tej, będziecie wiedzieć, że 75 sztuk tam wchodzi, potrzebujecie 30, przepraszam, na rok, no to połowa mniejsza klatka i połowę też mniejsze pastwisko. Na coś takiego potrzeba, żeby to przeprowadzić, około może 2000 m2, co nie? Żeby codziennie zmieniać. Szczególnie w pierwszych dniach, jak one wylądują z odchowalnika na pastwisku, to one jeszcze nie potrafią ani żerować, ani jeszcze tak nie brudzą, to nawet klatka może postać 2-3 dni w jednym miejscu. Natomiast jak już są dorosłe, zaraz przed ubojem, no klatkę trzeba przestawiać częściej, 2 razy dziennie, bo no to już są duże kury, jakby ten przerób materii jest potężny. No. Dodatkowo do tego wszystkiego pamiętajcie, zawsze macie tony obornika prosto do ziemi, tą tonę zlewacie wodą i trawa po prostu szaleje, bo to jest samo dobro. Także naprawdę jest dużo dobroci z takiego zwierzaka. Wy macie jedzenie, psy mają jedzenie, kompostownik jest pełny od flaków, to się wszystko pięknie rozkłada, kompostuje, macie zarypisty kompostownik, tylko dużo dawać trociny, dużo dawać słomy ewentualnie, czegoś karbonu, żeby to złapało ten azot, który właśnie z tych żywych części ciała pochodzi i bardzo szybko, powiem wam, że nie ma z naszego kompostownika nie ma nigdy żadnego zapachu podejrzanego, padliny czy czegoś takiego, nic nie rozgrzebuje, wszystko się rozkłada, nic nie zostaje. My nawet skóry wrzucaliśmy, to taka skóra, w ogóle flaki to znikają bardzo szybko, nie, w miesiąc czasu tam już nic nie ma, a skóra potrzebuje więcej czasu, ale też się jest w stanie całkowicie rozpuścić, byleby to właśnie był karbon, jest tą żrącą i łapiącą azot taką materią. Fajna sprawa. A odnośnie samego właśnie tego nawozu, to jest nasze pole, po którym tutaj zawsze zaczynamy nasz odchów kurczaków i tutaj widać ewidentnie różnicę właśnie w kolorze i we wzroście trawy. Tutaj zawsze szybko wszystko startuje
i kolor jest naprawdę intensywnie zielony. To są zrębki tutaj, bo niestety kury nam rozkopują, bo mamy tutaj już drzewka zasadzone, owocowe i kury namiętnie przychodzą i po prostu szukają tutaj dobroci w tych kocinach.